Dashbur, witam wszystkich na kanale Sudecka Ostoja. Dzisiaj pierwszy tego typu materiał i bardzo wyjątkowy gość. Dzisiaj ja goszczę i wy gościcie u mnie na kanale, Nawala. Na początku dziękuję bardzo za zaproszenie, że przyjąłeś, bo postać nietuzinkowa, autor książek, które zresztą już przeczytałem i powiem wam, że swoją drogą to polecam książkę Na celowniku. Ona jest naprawdę świetna. Ale wracając do tematu, powiem wam tak. Sytuacja, jaka jest na wschodzie kraju, zmusiła mnie troszeczkę do nagrania tego materiału z tego względu, że my myśliwi, jak jesteśmy grupą cywili, może niekoniecznie pełną, ponieważ mamy emerytowanych wojskowych, emerytowanych policjantów w swoich szeregach, ale jesteśmy grupą 130 tysięcy osób, które posiadają broń. I zaprosiłem Nawala, żeby nam troszeczkę naświetlił sprawę z punktu widzenia żołnierza, czy w jakikolwiek sposób my możemy przyczynić się w razie konfliktu, którego oczywiście nikomu nie życzę, żeby się tutaj u nas w Polsce rozpoczął. Na pewno bym nie chciał, żeby do tego doszło, ale czy my możemy w jakikolwiek sposób myśliwi wesprzeć ludność cywilną? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Nawal ma doświadczenie z polowaniem, ale to już może na początku będzie takie moje pierwsze pytanie, żeby coś troszeczkę przybliżył, bo polowanie nie jest mu obce. No, z tego doświadczenia z polowania mam sporo, ale trochę pół żartem, pół serio. Przede wszystkim to ja polowałem na ludzi, jeśli tak można powiedzieć, a więc walka z człowiekiem to jednak ma dużo wspólnego z naszych pierwotnych instynktów, gdzie polowaliśmy. Po prostu można polować na zwierzęta, ale jak patrzymy w historii, to też w tych lasach polowało się przecież też, czy może to źle zabrzmi, walczyło się z ludźmi, a więc to podejście w cudzysłowie do przeciwnika, do zwierzyny ma dużo wspólnego z wojowaniem. Pytasz mnie o to, jak można wykorzystać myśliwych. Tak. To ja mam tą wizję i myślę, że bardzo spójną wizję na to, na co i wy patrzycie, bo przede wszystkim kończąc moją karierę wojskową i wchodząc w rynek cywilny, to mówię to całkowicie szczerze, w 2012 roku patrzyłem na myśliwych jako na jedyną grupę, która potrafiła bezpiecznie obsługiwać się bronią. Bo w wojsku te standardy były bardzo słabe, w policji też nie do końca mi się to podobało, a jednak tych szkoleń troszeczkę i z jedną i z drugą grupą zawodową miałem. Za to jeżdżąc na polowania, mając wokół siebie myśliwych, zwracałem uwagę na to, jak wy bezpiecznie podchodzicie do zachowania się z bronią. I to bezpieczeństwo u myśliwych jest na bardzo wysokim poziomie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli mówimy o dostępie do broni, o szkoleniu ludzi, to jest dla mnie pierwszy aspekt i główny nacisk na to, by uczyć wszystkich użytkowników broni bezpiecznego zachowywania się z nią. I mówię całkowicie szczerze, bo friendly fire nie jest niczym obcym na wojnie. Postrzelenie kogoś nie jest niczym niezwykłym w każdym jednym środowisku. Każdy jeden błąd na polowaniu jest bardzo głośno przecież nagłaśniany w mediach, w prasie i to się niestety zdarza. I u was, i w policji, i w wojsku. Więc patrząc na środowisko myśliwych, przebywając w nich, ja się w nim czuję bardzo swobodnie, bardzo bezpiecznie. Oczywiście, że się wypadki zdarzają. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w takich chwilach trudnych, jak teraz mamy na Ukrainie, gdzie rozdaje się broń wręcz na ulicy, nie sprawdzając nikogo dokumentów, wysyłając ludzi bez jakiegokolwiek doświadczenia na pierwszą linią, ja na to patrzę dosyć sceptycznie i nie podoba mi się to, bo oczywiście wiadomo, wróg u bram i trzeba stanąć i walczyć, ale dla mnie to wy jesteście tą grupą, która jako pierwsza powinna edukować obywateli, edukować swoje środowisko do tego, by bezpiecznie posługiwać się bronią. Już nie mówię dalej o tym, że wielu myśliwych jest wybitnymi strzelcami na dłuższą odległość, bo tak jak każdy z pasjonatów dużo bardziej się
uzbraja czy otacza się tymi nowinkami technologicznymi. A więc patrząc na wasze arsenały, wy to macie. Ja chciałem, żebyśmy troszeczkę później do tego przeszli, dlatego że tutaj już fajnie to nakreśliłeś, że jest potencjał w tej 130-tysięcznej armii ludzi uzbrojonych. Natomiast jak dobrze wiesz, bo masz w rodzinie myśliwego, to już dowiedziałem się od Ciebie wcześniej, no my jesteśmy wyposażeni zarówno w broń gładkolufową, jak i przede wszystkim w broń gwintowaną. Czyli sztucery w popularnym kalibrze, również w wojsku, bardzo popularnym w łowiectwie, czyli kaliber 308. No to jest 7,62 mm wojskowy, tak. A więc... I chciałbym zapytać Ciebie, czy taka broń, czyli typowy sztucer myśliwski, umówmy się, repetier, tam czterotaktowy, czy jest to broń według Ciebie dobra do wykorzystania no na froncie, powiedzmy sobie jasno, na polu bojowym? Ja snajperem nie jestem, ja byłem szturmowcem o profesji brydżer, a więc zajmowałem się materiałami wybuchowymi, ale wielu moich przyjaciół, kolegów z jednostki to snajperzy i jak sobie popatrzysz na rozwój technologiczny broni, czy też tutaj mówisz o czterotakcie, a więc przy strzale nie ma odrzutu zamku, nie ma samoczynnego przeładowania broni, to ta broń jest najbardziej precyzyjna. A więc ja mówię, że wielu myśliwych to są wybitni strzelcy wyborowi, czy można nadusłać snajperzy. Ja wiem, że wy polujecie maksymalnie tam do 200 metrów, takie są przepisy, tak. Ale przecież jest wiele strzelnic, wiele osi, które pozwalają strzelać dużo dalej. I jestem wręcz pewien, że nie jeden myśliwy jest zakochany w strzelaniu dalekodystansowym i bawi się po prostu w to strzelectwo, sprawdzając swoje umiejętności. No, patrząc jaka jest pogoda, na warunki atmosferyczne, wiatr, przeliczając sobie nastawy, a to już jest typowo takie profesjonalne podejście do strzelectwa. Co więcej, ja jestem pewien, że nie posiadacie tylko po jednej jednostce broni, ale posiadacie w swoich magazynach takie ilości, które mogą i sąsiadów obdzielić w tej takiej pomocy samosąsiedzkiej. Ale ja wróciłbym jeszcze do tego, o czym mówiłeś i czym mówiliśmy o edukacji, bo dzisiaj wiemy, też rozmawialiśmy chwilkę, że dzisiaj nie można zabierać na polowania dzieciaków. No ja się wychowałem, może nie wychowałem na polowaniach, ale ja uczestniczyłem wiele razy w polowaniach, uczestniczyłem w nagonce, więc to jest jedno, a więc budowanie tego środowiska od najmłodszych lat. 2, ja nie widzę niczego na przeszkodzie, żeby uczyć podrostków już, młodzież taką 10-14 lat do tego, by uczyć ich strzelać. Przecież strzelectwo też jest strzelectwem sportowym. I w strzelectwie sportowym są juniorzy, którzy obsługują karabinki, którzy obsługują pistolety. A więc mając w kulturze posiadanie broni, ucząc dziecko obsługiwania się broni, nie chcę użyć tego od najmłodszych lat, wpajamy mu warunki bezpiecznego posługiwania się bronią, wpajamy mu zachowanie się czy obycie się z karabinem, z pistoletem, z bronią, a więc ktoś poszedł naprawdę za daleko, żeby odsuwać dziecko, czy może uznajmy to nastolatków, od tego, żeby w ich okolicy nie było bronią, a jak patrzymy na historię, ja myślałem, że się zatrzymaliśmy na II wojnie światowej, no może jeszcze na wojnie w Jugosławii, ale to, co się dzieje na Ukrainie, to nie dzieje się, że walczą tylko ze sobą dorośli, ale tam przecież tak samo w tym wszystkim uczestniczą i najmłodsi. A więc nie róbmy z siebie aż takiej bańki bezpieczeństwa, że świat jest piękny i wspaniały, tylko zacznijmy normalnie żyć tym, co się toczy wokół nas. A więc od zawsze żeśmy polowali, od zawsze wokół nas była broń i żyjmy w czasach pokoju, ale szykujmy się, że niestety ta bańka kiedyś może pęknąć. Widzisz, no super podsumowałeś. No nam niestety zabrano w 2018 roku, zabrano nam możliwość zabierania niepełnoletnich, powiedzmy sobie jasno, ponieważ udział w polowaniu trzeba mieć skończone 18 lat. Natomiast ja też patrzę troszeczkę pod tym kątem i też bym chciał, żebyś się wypowiedział na ten temat, ponieważ samo polowanie to nie jest tylko strzelanie, tak? To jest poznawanie terenu, poznawanie lasu, zdobywanie żywności. No jeżeli dochodzi do sytuacji konfliktu i jest problem, to co widzimy na Ukrainie z podstawowymi
artykułami do życia, to tutaj jako myśliwi myślę, że nie tylko siebie bylibyśmy w stanie wykarmić w razie konfliktu, ale również sąsiadów i najbliższych, tak? No mając broń, mając umiejętność przede wszystkim polowania i uczenia tego najmłodszych, możemy pójść do lasu i to mięso zdobyć, tak? Oczywiście teraz w dniu dzisiejszym byłoby to kłusownictwo, natomiast w okresie wojny to troszeczkę inaczej jest postrzegane, no bo każdy chce przeżyć, tak? Natomiast jako ciekawostkę powiem Ci, nie wiem czy wiesz, że na przykład w Skandynawii 14-latkowie, dokładnie w Finlandii, mają zajęcia w szkole z rozbierania tuszy łosia, tak? Przywiążą myśliwi taką tuszę całkowicie tylko wypatroszoną i ta tusza jest w ramach zajęcia szkolnego przygotowywana do spożycia. Więc tutaj też chciałbym, żebyś troszeczkę się odniósł takiej, powiedzmy, pseudopartyzantki, bo ja nie chcę robić z myśliwych, broń Boże, żadnych komandosów, bo oglądałem wiele Twoich wywiadów i powiedziałeś wyraźnie, żeby szkolić takiego żołnierza, jakim Ty byłeś, czyli takiego no, specjalca, no to na to trzeba wiele, wiele lat, tak? A my jesteśmy tylko cywilami posiadającymi broń i umiejącymi się poruszać w terenie. Więc jakbyś mógł się odnieść do tego, to bym był bardzo wdzięczny jeszcze do tego zdobywania, powiedzmy, pożywienia, ewentualnie mięsa w lesie. Poruszyłeś 3 rzeczy, które są bardzo ważne. Pierwsza rzecz to umiejętność poruszania się w własnym środowisku, w własnym terenie. Dzisiaj mamy niestety te czasy, że znamy drogę do samochodu i później z samochodu do szkoły. Ja pamiętam, że idąc do szkoły, to zwiedzaliśmy wszystkie pobliskie rowy, lasy, bory i wszystko to, co było. To jest pierwsza rzecz, a więc zabieranie ze sobą nastolatków do lasu to jest pokazywanie i uczenie tego terenu, w którym jesteśmy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest coś, co powiedziałeś i się od razu uśmiechnąłem o rozbieraniu łosia i tuszy, bo u mnie było tradycją, czymś takim normalnym, że ja nie wiem ile miałem lat, 10, jak pierwszy raz uciąłem kurze głowę, kaczce, gęsi i to było coś normalnego, bo lata 80. były takie, że każdy miał domek, każdy miał kury i na obiad, sobotę, niedzielę zabijało się po prostu to zwierzę, które się hodowało, a więc dla mnie to nie jest nic zdrożnego, nic nienormalnego, że hoduje się zwierzęta po to, żeby je jeść. Z 2 lata temu moi znajomi, którzy w Irlandii prowadzą takie szkoły survivalu, straszny hejt był na nich, bo w trakcie jednych z zajęć, oni chodzą po górach irlandzkich, prowadzą zajęcia dla dzieciaków, już zabite kury mieli, ale pokazywali, jak te kury oprawić. I tam strasznie w mediach na nich padło, że była pokazana kura bez głowy. No sorry, ta kura bez głowy w piórach wygląda inaczej niż ta kura bez głowy, kurczę, w sklepie na półce. Ale zostawiając już to wszystko, to jest to, co mówiłem wcześniej, że my żyjemy w bańce bezpieczeństwa i nie patrzymy źle na schabowego na talerzu, ale patrzymy źle na to, że trzeba jednak tą świnkę ubić. Prawda? Uczestniczyłem w wielu świniobiciach i nie widzę w tym nic złego. A więc tak, edukujmy naszych najmłodszych, żeby potrafili sobie w chwili prawdy poradzić i przetrwać, bo 14-16-letni chłopak to już jest czasami kawał chłopa, który kurczę może pomóc nam w tym wszystkim. A więc jeżeli będzie w tej bańce bezpieczeństwa żył sobie nieświadomy, że jednak schabowy składa się z prosiaka, czy jest składową prosiaka i dowie się o tym dopiero w wieku 18 lat, to może być naprawdę dla niego szok. Jeszcze widzisz, bo teraz rozmawialiśmy chwilę o broni, ale od 5 lat zostało dopuszczone do polowania na dziki używanie termo- i noktowizji, która na pewno jest Ci znana z wojska, tak? My jako myśliwi teraz ten postęp technologiczny, szczególnie w tych elektrooptyce powiedzmy sobie, idzie tak do przodu, że po prostu z roku na rok to już jest coś niesamowitego. I te celowniki, jak i spotery, które myśliwi posiadają w formie lornetek, mają detekcję wykrywania człowieka nierzadko na ponad 2 km. Te lepsze, tam podaje producent w granicach 2 km 600 do 3 km nawet. Czy widzisz możliwość wykorzystania również tego sprzętu? Jakbyś miał to porównać, ja nie wiem, czy masz taką wiedzę, albo ja na przykład nie mam, jak jest wyposażony obecnie popularny WOT. Bo ja myślę, że WOT na pewno nie ma takiego sprzętu, jaki stoi nawet u mnie w szafie, czy u większości myśliwych w Polsce. Znaczy, wiesz, jednostki specjalne charakteryzują się tym, że nowinki technologiczne, które pojawiają się na świecie, najpierw trafiają do jednostek specjalnych, bo w większości przemysł zbrojeniowy, ale i ten cywilny zbrojeniowy wyprzedza wszystko to, co się ukazuje na rynku cywilnym. Ja myślę, że nie miałeś pojęcia w
2000 czy w 2001 roku o istnieniu GPS-a, a ja już wtedy w jednostce miałem GPS. Pierwszy termowizor, który dotknąłem, był w 2007 roku i była to wielka lorneta, która była chłodzona alkoholem, która 2 minuty się rozgrzewała i dopiero dostawałeś obraz termowizyjny i tej lornety używaliśmy w Afganistanie. Tak, jej zasięg był około 2 kilometrów i w tamtym czasie, jakbym miał ten sprzęt termowizyjny, czy noktowizyjny, który masz w sejfie, to myślę, że byśmy byli, kurczę, do przodu 10 lat przed naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. Oni wtedy też tego nie mieli. Sprzęt termowizyjny, byłem ostatnio na polowaniu z wujkiem, też ma termowizor i patrzyłem z wielkim zachwytem na to, że można odróżnić lisa, można zobaczyć dzika, można zobaczyć sarnę i odróżnić to na pewno od człowieka. Ten sprzęt mega zmienił technikę w wojsku, bo ja mówię, żołnierz jednostek specjalnych walczy 24 godziny na dobę. Pozwala nam na to właśnie te nowinki, termowizor, noktowizor, a więc jesteśmy w stanie widzieć, jesteśmy w stanie przez noktowizor używać wskaźników laserowych i celować w nocy, więc poza bronią macie niesamowity arsenał, który pozwala walczyć 24 godziny na dobę. I tak, to co macie, to jest coś, czego żołnierze, nie tylko WOT-u, ale żołnierze w konwencjonalnych wojskach nie mają. Wiesz dobrze, że jest to bardzo drogi sprzęt, bo myślę, że termowizor kosztuje 15-16 tysięcy złotych. To jest takiej górnej półki. No to są takie ceny, które są w sklepach dla myśliwych, a więc wojsko nie stać na to, żeby nawet na jeden pluton kupić taki sprzęt, jaki wy macie, jako myśliwi. No i jeszcze chciałem zahaczyć jeden temat, ponieważ z racji tego, że jest nas 130 tysięcy, jesteśmy podzieleni terytorialnie, posiadamy również jako Polski Związek Łowiecki masę strzelnic. I to, co rozmawialiśmy na początku na temat szkolenia młodzieży, czy nie wdrożyć jakiegokolwiek programu wsparcia po prostu chętnych oczywiście, to nie dla wszystkich, ale żeby zrobić to w formie myśliwi zaczęliby edukować bezpiecznego obsługiwania się zbroją i podstawowego strzelania na strzelnicach i czy nie wykorzystać, bo tych strzelnic w skali całego kraju to jest kilkaset, tak? I to mamy też różne osie. Większość jest dostosowana już na broń krótką, 25 metrów, 50, 100, ale są strzelnice, gdzie mamy osie na 200, 300, 600 metrów. I czy nie widziałbyś tego jako zawodowy żołnierz, tak? Nie chcę mówić były, bo to nie, bo ponoć żołnierzem się zostaje do końca życia. Natomiast czy nie widziałbyś takiej możliwości wsparcia nas przez nasz związek, młodych, chętnych osób, które chciałyby po prostu edukować się w tej kwestii? Znaczy, wiesz, edukacja. Ja pamiętam swoją szkołę podstawową, gdzie mieliśmy blisko przy szkole, dziadkiem jednego z uczniów był myśliwy i ten myśliwy na zajęciach z przysposobienia obronnego przyszedł do nas ze sztucerem, pamiętam, położył go na stole, opowiadał nam o tej broni i tak dalej. Ale nasze państwo od lat nas rozbraja, ale nie tylko pod względem broni, ale też edukacji. No bo wyobraź sobie dzisiaj, jakby to wyglądało, że myśliwy przychodzi do szkoły i opowiada o polowaniu, tylko że oni wszyscy zapominają, że ci myśliwi przez zimę, przez różne warunki atmosferyczne dożywiają zwierzęta, znają się na tej zwierzynie, a więc też stanowią tą formę ochronną, a dopiero później wchodzi gdzieś broń i wchodzi gdzieś polowanie. To, co powiedziałeś, to jak najbardziej tak. Ta edukacja od najmłodszych lat, tylko jak edukować tutaj chłopaka 10 czy dziewczynę 12-letnią do broni, jeżeli on później nie może pójść z myśliwymi na polowanie do lasu. Nie? A więc my sobie cały czas robimy prawo takie, że z tym prawem skuwamy sobie nadgarstki, skuwamy sobie kostki w stopach, a później chcemy zrobić krok. Macie panowie i panie też, bo w waszym środowisku też są panie, niesamowitą wiedzę i umiejętności, których naprawdę nie posiadają żołnierze konwencjonalnych wojsk, bo ja patrzę też na rynek cywilny, na strzelców sportowych, którzy są pasjonatami. Często się to środowisko przenika, że wojskowi żołnierze są pasjonatami strzelania IPSC i innych zawodów strzeleckich i oni są wybitni. I myślę, że pewnie wielu policjantów i żołnierzy też jest myśliwymi, a więc i w wojsku są tymi wybitnymi. A każdy, kto jest pasjonatą, kto jest hobbystą,
i sam siebie dotuje, bo sam sobie kupuje broń, kupuje sobie teleoptykę, kupuje sobie amunicję, kupuje sobie sprzęt taktyczny, mundury, buty, kamizelki i ja tak na was patrzę, że mówiąc o obronności, to wy jesteście kompletnymi żołnierzami. Trzeba sobie uświadomić, że nie każdy ma chęć, ma umiejętności albo ma zapał do tego, by walczyć, ale jeżeli nie chce walczyć i ma do tego prawo, to może na tyłach edukować wszystkich. Wtedy żołnierze są zwolnieni z tego, by edukować ludność cywilną, jak się zachować, jak w cudzysłowie walczyć o swój dom, jak edukować tych, którzy mają iść na pierwszą linię frontu, bo wy możecie im dawać ten pierwszy szlif posługiwania się bronią. Już nie mówię o taktyce, bo tutaj całkowicie to jest inna kwestia. Nie da się kogoś taktycznie wyszkolić w 2 tygodnie, żeby walczył w mieście. W skrajnych warunkach tak, to się dzieje. Ktoś bez żadnego doświadczenia wojskowego nagle jest na pierwszej linii i niestety jest tam dosyć krótko. Ale taka jest prawda, że jesteście dla mnie niezagospodarowanym środowiskiem. Całkowicie niezagospodarowanym, bo jak widzisz, rozmawiamy tu o czymś, co od dołu wychodzi i od dołu się o tym mówi, a nasi politycy często wolą o tym zapominać albo zakopywać to, bo to jest niewygodne dla ogólnej opinii publicznej. Tylko jak trzeba stanąć na murach, to są ci na murach niewygodni. Tak, a właśnie opinia publiczna stoi z tyłu i nie wiem, czy to nie jest właśnie kosztem Ukrainy, powiedzmy sobie jasno, nie jest to dobry moment, żeby próbować oddolnie, tak jak zauważyłeś, coś zmienić w tym zakresie posiadania broni. Być może... Ja ci powiem, ja w moich wypowiedziach już przestaję zakłamywać rzeczywistość, wiesz, i to jest taki czas, żeby mówić wprost o pewnych rzeczach, że jak kogoś trzeba kopnąć w dupę, to nie tylko mówić o tym, ale i go kopnąć, bo przychodzi czas prawdy. Żyjemy w takim terenie geopolitycznym, że trzeba naciąć tą bańkę bezpieczeństwa, w której żyjemy i pokazywać, że ona może kiedyś pęknąć. I to nie tylko w tej chwili, kiedy na Ukrainie dzieje się wojna, ale pamiętać o tym i za 5, i za 10, i za 15 lat, kiedy po raz kolejny będzie nam się wydawało, że już nam nic nie grozi. No właśnie, no dlatego, no fajnie, że to tak ujmujesz, mi to bardzo się podoba, że masz takie zdanie, jakie masz, ale podparte przede wszystkim doświadczeniem, tak? Byłeś na misjach bojowych w Iraku, wiem, że byłeś w Afganistanie. Nie, ja nie byłem na misjach bojowych, mnie politycy wysyłali na wojnę, a misje to przedstawiali w mediach. Tak, no byłeś na wojnie w Iraku, tak jak w Afganistanie. Putin teraz mówi, że jest na specjalnej operacji na Ukrainie, tam się dzieje wojna. Słuchaj, jeszcze na sam koniec, no bo już nie będziemy tego przeciągać, jeżeli widzowie będą chcieli więcej usłyszeć Twojego zdania, to na pewno Cię o jeszcze jeden wywiad poproszę. Natomiast na sam koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze tak podsumowali, tak? Czy ten konflikt, bo tu już nie chodzi mi o samych myśliwych, ponieważ wypowiedziałeś się naprawdę świetnie, zresztą podzielamy wspólnie to zdanie. Natomiast chciałbym, żebyś się wypowiedział na temat samego konfliktu, jak on według Ciebie się zakończy i czy w ogóle jest szansa na to, żeby on się zakończył, tak? Ja wiem, że to pytanie jest trudne, przewija się w wielu mediach, ale chciałbym też poznać Twoje zdanie. Przede wszystkim to od pierwszego dnia konfliktu bym zaczął, bo zanim Rosjanie weszli na Ukrainę, to myślę, że 100% środowiska nie uwierzyłoby, że rosyjska armia jest tak zacofana i że oni aż tak bardzo się okłamują. Ja dawałem Ukraińcom 72 godziny i mówiłem, że jeżeli Ukraina wytrzyma 72 godziny, to ten konflikt będzie trwał długo i będzie trwał długo. Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że po 72 godzinach świat też uwierzył, że Ukraina jest się w stanie sama bronić, a więc doposaża ich w nowoczesny sprzęt. Jak wygląda walka z 100-tysięczną czy nawet większą armią, posiadając dużo mniejszą armią, ale posiadając nowe technologie, pokazuje to, co robią Ukraińcy, a więc tłuką ruskich na maksa wszędzie tam, gdzie mogą ich dopaść. Pozwala im na to sprzęt typu wystrzel zapomnij. Czyli drony, granatniki przeciwpancerne i tak dalej. A więc czy my się uczymy na tym, bo od razu odnoszę to do naszej Polski? Nic się nie uczymy, bo jeżeli nowy minister obrony, obecny minister obrony narodowej kupuje nam czołgi, to kupuje nam trumny dla naszych chłopaków, bo te czołgi przy zderzeniu z nową technologią wybuchają.
drony niszczą czołgi, powiedz mi, czy słyszałeś, żeby któryś z czołgów zestrzelił dron? Nie. Nie. No to kupujmy dalej czołgi, jeżeli ktoś tak uważa. Czy czołgi są potrzebne? Pewnie, że są potrzebne, tylko pakując te miliony dolarów w czołgi, zainwestujmy w nową technologię. Tylko że jak sfotografować się na tle nowej technologii, na tle czołgu dużo fajniej. To jest pierwsza rzecz. Ten konflikt zbrojny Rosjanie będą utrzymywali, podtrzymywali go bardzo długo, bo na tej wojnie nie tracą tylko Ukraińcy, ale popatrząc na gospodarkę, tracimy też my. Energia przede wszystkim, ropa, gaz, a więc jak długo w stanie Europa jest tak dużo za to płacić, a więc też biorą nas na przetrzymanie. Oczywiście zwykli Rosjanie nie dostają McDonalda, nie dostają Coca-Coli, ale trzeba przewalutować Rosjan. Tak jak są zacofani w prowadzeniu wojny, tak, przepraszam bardzo, zaczynam patrzeć też na Rosję zacofaną, a myśleliśmy, że to już jest normalny kraj, normalny naród, ale uważam, że Rosjanie mogą dalej jechać na boczku i na spirytusie. Przepraszam bardzo, pewnie wielu Rosjan obrażam, ale jeżeli podsłuchujesz rozmowy i patrzysz na działanie Rosjan, którzy poza prowadzeniem wojny okradają ukraińskie domy, gwałcą ich kobiety, no to sorry, to już nie jest człowiek z XXI wieku, który z obrzydzeniem patrzy na to, co się działo podczas II wojny światowej, tylko to dalej jest społeczeństwo, które tak może funkcjonować, takich ma chłopców i obywateli, którzy weszli na Ukrainę. A więc ten konflikt może trwać dosyć długo na takie wyczerpanie ekonomiczne nas, Europy, która stanęła po stronie ukraińskiej, i Rosjan, którzy są w stanie obniżyć mocno swoje standardy, żeby pokazać, że my w Rosji jesteśmy wielcy i dumni. Dlatego nie widzę tutaj na chwilę obecną takiego przerwania się. Bardzo dobrze prezydent Zełenski skomentował to, co nasz samozwańczy pan od bezpieczeństwa wewnętrznego kraju stwierdził, żeby wjechać do Ukrainy z komponentem jakimś ONZ-u czy NATO, i Zełenski powiedział, że on nie chce zamrożonego konfliktu w Ukrainie. Wejście wojsk ONZ-u, tworzenie stref buforowych to jest stworzenie w Ukrainie państwa frontowego. A więc, że sobie ten konflikt zbrojny tam długo trwa. Jak długo takie konflikty trwają? No, Afganistan, który był ostatnio zamknięty 20 lat. Czy ktoś z Państwa by sobie życzył, żeby żyć w kraju, w którym 20 lat na jego granicy jest konflikt zbrojny? Popatrzmy na Syrię. Jak długo w Syrii trwa konflikt? Na Libię. Jak długo w Libii trwa konflikt? Czy Irak jest bezpieczny? Nie. To się właśnie nazywa zamrożenie konfliktu zbrojnego, na co Ukraina sobie, chcąc normalnie funkcjonować i odbudowywać się, nie może pozwolić. A w Ukrainie już zamrożony konflikt zbrojny trwał od 2014 roku. No widzisz, no to odpowiedziałeś rzeczowo. No niestety ja się też z tym muszę zgodzić, bo o ten konflikt śledzę od samego początku i no nie wygląda to tak kolorowo, jakby mogło to wyglądać. Nawal, ja Tobie bardzo dziękuję. Widzom przypominam, jeżeli podobał się materiał, zostawcie łapkę do góry, dajcie komentarz. Jeżeli byście chcieli więcej takich materiałów, poproszę Nawala, znajdzie chwilę czasu, może coś nagramy dalej. Jasne, dla tego środowiska, które patrzy inaczej trochę na bezpieczeństwo i wie, że jednak posiadanie broni daje trochę, może nie wolności, ale daje możliwość sprawczości. Tak bym to napisał, bo jednak daje możliwość sprawczości w momencie, kiedy czujemy się zagrożeni, a możemy czuć się trochę. Trochę. Także myślę, że być może, jeżeli Nawal znajdzie troszkę czasu, może od października, rozmawialiśmy wcześniej, to się spotkamy na jakiejś strzelnicy, może coś wspólnie nagramy bardziej w plenerze. Także proszę o zostawienie komentarza z ewentualnym pytaniem. Jeżeli będziecie mieli więcej pytań, to piszcie na maila sudeckaostoja@gmail.com. I co, widzimy się w następnym materiale i ja Wam dziękuję. Także do zobaczenia i dasz bór.